Cześć, witam serdecznie. Dzisiejsze nagranie będzie o tym, jak podebrać komuś z portfela 360 zł, a następnie ukarać tą osobę kwotą 450 zł, czyli będzie to opowieść o inflacji. 7,7%. Tyle wyniosła rok do roku inflacja w listopadzie 2021 roku. Oznacza to, że osoba, która zarabiała w zeszłym roku w listopadzie 5000 zł, dzisiaj realnie zarabia 4640 zł, czyli ta osoba jest biedniejsza o 360 zł. I podam przykład, który pozwoli lepiej to zrozumieć. Wyobraź sobie, że w zeszłym roku istniał pewien produkt, który kosztował 100 zł. Osoba, która zarabiała 5000 zł, mogła sobie pozwolić na zakup 50 sztuk tego produktu. Dziś ze względu na wzrost ceny, czyli ze względu na inflację, ten sam produkt kosztuje 107,70 groszy. Więc jeżeli osoba nadal zarabia 5000, to jest tylko w stanie sobie pozwolić na 46 sztuk tego produktu. 46,4 sztuki tego produktu. Czyli oznacza to, że 5000 straciło na wartości i obecnie jest warte 4642. Osoba, która nadal zarabia 5000 zł, tyle samo co rok temu w listopadzie, realnie straciła 358 zł, bo pieniądze, które zarabia, mają mniejszą obecnie siłę nabywczą przez to, że ceny wzrosły. Jeżeli zarabiasz inną kwotę, możesz sprawdzić, ile ty straciłeś na inflacji. Trzeba zrobić to tak, tutaj wyliczyłem taki współczynnik. Wzór jest taki, 1 podzielić przez, w nawiasie 1 plus wskaźnik inflacji, czyli to 7,7%. Wychodzi taki współczynnik 0,9285 i przez ten współczynnik należy pomnożyć swoją wypłatę. Czyli na przykład jeżeli zarabiasz 6700, to realnie w porównaniu do listopada zeszłego roku zarabiasz 6220. Tak? Czyli jeżeli rok temu zarabiałeś 6700 i dzisiaj nadal zarabiasz 6700, to tak naprawdę zarabiasz 6220. I teraz być może ktoś dostał podwyżkę od zeszłego roku i już nie zarabia 5000, ale 5250, to jest 5% podwyżki. To biorąc też ten nasz współczynnik, tak naprawdę zarabia tyle, co oznacza, że nie dostał podwyżki. I całą podwyżkę, którą dostał, zabrała mu inflacja i jeszcze około 125 zł zarabia mniej niż rok temu. Więc żeby wyjść na zero, taka osoba musiałaby dostać podwyżkę w wysokości 7,7%, wtedy jest dopiero na zero. Wszystko powyżej jest do przodu. I teraz biorąc pod uwagę, że taka osoba straciła, ta osoba, która załóżmy nie dostała podwyżki, straciła 358 zł, tyle inflacja podebrała z portfela. Jeśli jeszcze taka osoba posiada kredyt hipoteczny, to jej rata za chwilę wzrośnie. Mówiłem o tym w poprzednim nagraniu. Pod tym nagraniem w opisie znajdziesz link do poprzedniego nagrania. Możesz zobaczyć, o ile te raty wzrosną u Ciebie. Jest tam taki kalkulator. A jeśli nie chcesz kalkulatora, to pewnie za chwilę bank Ci podniesie. U mnie na przykład tak się stało 11, czyli 2 dni temu. Zapłaciłem ratę 10 jeszcze po staremu i na styczeń już mam nowy harmonogram. Około 400 zł wyższa rata, czyli tak jak mówił kalkulator w moim przypadku. No i taka osoba, która załóżmy też dostaje taką podwyżkę, jak tam wyliczałem, to nie dość, że straciła w porównaniu do listopada zeszłego roku 358 zł przez inflację, to jeszcze dostała z powodu tej inflacji grzywnę w postaci wyższej raty kredytu hipotecznego, na przykład o 460 zł, co daje razem prawie 800 zł straty w porównaniu do zeszłego roku. I niestety to samo dotyczy się naszych oszczędności. Jeżeli odłożyłeś na przykład na poduszkę bezpieczeństwa, czyli kwotę, którą potrzebujesz miesięcznie, żeby się utrzymać razy 6 miesięcy załóżmy, takie są tu propozycje od 6 do 9 miesięcy, czyli żebyś potrafił bez pracy i przychodów przeżyć pół roku, od pół roku do 9 miesięcy. I załóżmy, że potrzebujesz miesięcznie 7000 na życie. To jest 6
razy 7 tysięcy to są 42 tysiące. Jeżeli taką kwotę uzbierałeś na przykład do listopada zeszłego roku i ono leży gdzieś nieoprocentowane na koncie na przykład oszczędnościowym, które w zasadzie to jest oprocentowane na 0%, to realnie wartość tych zgromadzonych środków dzisiaj to już jest tylko 39 tysięcy, czyli o 3 tysiące mniej. Czyli jak tutaj zakładałeś, że masz na 6 miesięcy, to te 42 tysiące starczy Ci na 6 miesięcy życia, to tak naprawdę teraz starczy Ci na 5 miesięcy i tam jeszcze masz 4 tysiące nadwyżki, czyli 4/7 to... Dobra, tutaj... Tak, czyli starczy Ci na 5 miesięcy i 0,57 szóstego miesiąca. Już nie masz poduszki na 6 miesięcy, jeżeli nie oprocentowałeś tych pieniędzy. I podobnie można powiedzieć o 500+. Żeby już tu nie rozpętać jakiejś burzy na temat 500+, ale tak trzeba powiedzieć sobie uczciwie, że jeżeli rok temu otrzymałeś 500+ w listopadzie na dziecko, to w listopadzie tego roku to tak jakbyś otrzymał 464 zł, a nie 500. Jeżeli na przykład odkładasz na emeryturę, to możesz mieć zgromadzone już wyższe kwoty, na przykład 100 tysięcy albo 150 tysięcy. I jeżeli znowu nic nie robisz z tymi pieniędzmi, nie masz pomysłu, jak je zainwestować, bo wiadomo, to nie jest takie proste, bo to są pieniądze, które nie chciałbyś, żeby Ci znikły, bo to jest Twoja emerytura, więc trzeba by inwestować je bezpiecznie. Na przykład chciałoby się założyć dobrze oprocentowaną lokatę najlepiej, gdzie fundusz gwarancyjny, jakiś tam fundusz bankowy, on się nazywa, gwarantuje tam do jakiejś kwoty. Można to podzielić na kilka banków, tak by się chciało. Niech to się dobrze oprocentowuje i jest bezpieczne, gwarantowane przez ten fundusz. No ale jeżeli wiemy, że lokaty słabo są oprocentowane teraz, niedługo mogą troszkę lepiej przez te wzrosty stóp, które też właśnie kredyty podrożyły, no to z tych Twoich 150 tysięcy zgromadzonych na emeryturę realnie masz już tylko 139, czyli ponad 10 tysięcy straty. Tak jakby mniej, nie straty, no ale odłożyłeś tyle to kosztowało Cię jakieś tam pracy, odłożenie tego, Twojego czasu i energii, a teraz wyparowało po prostu. No, inflacja Ci podebrała 10 800, jeżeli w żaden sposób tego nie zainwestowałeś. To są poważne kwoty, których nie można ignorować. Za rok znowu jest inflacja. Inflacja jest zawsze właściwie jakaś. Czasem jest to deflacja, czyli w drugą stronę, ale bo teraz te czasy mamy takie, że ta inflacja się rozpędziła, nie wiadomo kiedy się zatrzyma. Też nie wiadomo, czy to jest koniec podwyżek stóp. No pewnie nie jest. Zobaczymy, co będzie dalej, czyli za chwilę nie dość, że ta inflacja dalej będzie podbierać oszczędności i z naszych wypłat środki, to jeszcze w dodatku mogą dalej wzrosnąć raty, o czym mówiłem w tym poprzednim nagraniu i zachęcam do obejrzenia, żebyś wiedział po prostu, co Cię czeka. I no, te straty są już takie bardzo konkretne, więc widać, że tu jest pewien problem. No i teraz co z tym zrobić? I ja nie mam żadnych uprawnień, żeby Ci doradzać. Nie jestem żadnym doradcą podatkowym, inwestycyjnym. Ja po prostu mogę Ci powiedzieć, co ja wiem o tych rzeczach i odpowiedzialność cała spoczywa na Tobie, co z tym zrobisz. Ale jeżeli mówimy, zacznijmy od końca. Co zrobić z tymi oszczędnościami, żeby tak nie leżały? No i chcemy te oszczędności móc szybko, chcemy w coś zainwestować i móc szybko stamtąd wyjąć, żeby to było kwestia 2-3 dni, a nie na przykład gdybyśmy kupili nieruchomość, to potem możemy ją sprzedawać miesiącami albo tygodniami. To nie jest kwota, którą odzyskamy natychmiast. Albo nie wyciągniemy też kawałka, jak mamy mieszkanie. Kupimy, załóżmy, mamy 150 tysięcy, nie wiem, czy gdzieś da się kupić mieszkanie za to, jakąś kawalerkę może. I potem nie da się wyjąć z tego 10 tysięcy albo 15, jak potrzeby na życie. Tak jak chcemy poduszkę mieć, to poduszka musi być dla nas dostępna już od razu, bo za chwilę możemy nie mieć pracy, może za miesiąc na przykład będziemy wiedzieć. Albo pochorujemy się od razu. Mamy firmę na przykład, no nie jesteśmy w stanie wykonywać usług i od razu tracimy przychody, więc my natychmiast chcemy móc te pieniądze na życie wydobyć. Więc to muszą być inwestycje płynne, z których łatwo wyjść. A po drugie bezpieczne. Więc mamy takie szerokie spektrum możliwości od najmniej ryzykownych, gdzie możemy zarobić teoretycznie najmniej, do najbardziej ryzykownych, gdzie możemy zarobić najwięcej. Więc możemy sobie tu powiedzmy po lewej stronie dać małe ryzyko, a po prawej duże ryzyko.
Damy tu na czerwono, bo nie chcemy tego ryzyka za bardzo. Tutaj damy na zielono, to jest w porządku. No i jeżeli mówimy o oszczędnościach, nie chcę mówić tu, jak się dorobić, tylko jak uciec przed inflacją, żeby chociaż być na zero. Więc po prawej stronie mamy to, co jest super ryzykowne, czyli Forex, kryptowaluty. Forex jest ryzykowny, bo jest ta dźwignia, która jak jakieś aktywo zmieni się o 1%, to my na przykład mamy dźwignię razy 100 i nam się zmienia to o 100%, czyli jakbyśmy kupili jakąś walutę, która spadnie o 100%, o 1%, to my tracimy 100% kapitału i koniec. Tak? Czyli tutaj to jest do spekulacji różnych, tutaj możemy próbować się dorabiać, ale nie oszczędnościami na emeryturę, tylko czymś, co możemy stracić w 100% i liczymy, że być może to rozmnożymy ekstra. To jest szeroki temat i idźmy dalej, w ogóle nie myślmy. To nie proponuję zupełnie, tylko mówię, że tak jest, od lewej do prawej. I kryptowaluty, które oczywiście też się bardzo wahają. Nigdy nie wiemy, nie znamy dnia i godziny, kiedy one w ogóle znikną. Nawet te różne stabilne, te stable. Czyli kto wie, czy dzisiaj możemy kupić sobie bitcoiny, ale to trzeba przyjąć, że inwestując w kryptowaluty trzeba sobie powiedzieć, to są pieniądze, które ja muszę założyć, że może one mi znikną i nie będę miał ich w ogóle. Mój portfel zostanie okradziony na przykład. Takie trzeba przyjąć założenie. Tam nie wrzucamy naszej poduszki bezpieczeństwa ani naszych środków na emeryturę. Możemy sobie oczywiście kupić troszkę tych walut na przykład i uznać, co będzie, to będzie. Albo mi to zniknie, albo to właśnie spowoduje, że będę miał emeryturę, ale nie wiemy tego. Tak? Dlatego nie wpłacamy tam 100%. Chyba że jesteśmy bardzo młodzi i to my nie zbieramy nas jeszcze na żadną emeryturę. To są jakieś nasze środki do straty, które może dadzą nam ekstra zarobek. A co ma małe ryzyko? Małe ryzyko mają obligacje skarbowe. Lokaty. Bo lokaty są gwarantowane, obligacje skarbowe emituje Skarb Państwa, czyli trudno sobie wyobrazić coś mniej niebezpiecznego. I oczywiście lokaty są bez sensu, bo są obecnie na 0%. Teraz jak będą wzrosty stóp, to może będzie jakiś procent wyższy, ale on nie przekroczy 7,7%. A w grudniu nawet, nie wiem czy już podano ten odczyt, jest prognoza, że to będzie 8,5% rok do roku, więc jeszcze gorzej. Więc lokaty nie będą za chwilę na 8%, ani na 10%. One może będą na 2 albo 1%, więc nie przegonimy takiej inflacji. Natomiast obligacje skarbowe, są takie obligacje, które są oprocentowane. 1% plus inflacja. Czyli to jest ten instrument, który pozwoli nam uciec przed inflacją i jeszcze trochę zarobić. Ja osobiście bym właśnie trzymał takie oszczędności, które nie są, takie oszczędności, których nie chcemy ryzykować, albo takie chcą być łatwo dostępne właśnie tutaj. A tak jak mówiłem, to jest to, co ja uważam, a nie to, co ja Ci mówię, żebyś zrobił, bo to musisz sam zdecydować, co chcesz zrobić. Pomiędzy tymi instrumentami o małym ryzyku a dużym ryzyku mamy różnego rodzaju instrumenty pośrednie, czyli jakby sposoby zainwestowania typu akcje, obligacje korporacyjne i nieruchomości, ale ja tutaj nie będę o tym opowiadał, bo nie o to chodzi, jak zainwestować w emeryturę. To jest dużo bardziej skomplikowane. Natomiast chodzi nam o to, jakby się ustrzec przed tą inflacją i teraz jeśli chodzi o te obligacje skarbowe, to można sprawdzić w ogóle, jaka jest oferta Skarbu Państwa na takiej stronie obligacjeskarbowe.pl. Mamy taki wybór 4, które są indeksowane inflacją. I teraz tutaj nie należy się zrażać tym, co tu jest napisane, że to tylko 1-3%, a przecież mówiłem, że ma być 7,7 co najmniej. Albo tutaj najwyższa, czyli te najdłuższe 12-letnie, że tylko 2%, no to, że to bez sensu. Chodzi o to, że te obligacje w ogóle te rodzinne to są dostępne tylko dla osób, które otrzymują świadczenie z tytułu 500+. Chodzi generalnie o to, że państwo nam daje, a potem proponuje, że chciałoby od nas je pożyczyć z powrotem i zapłaci nam za to jakieś odsetki. Taki mechanizm. Więc jak ktoś otrzymuje te 500+,
i jest w stanie żyć nie wydając tego, to może tak sobie właśnie zainwestować te pieniądze, że otrzyma, a potem jakby pożyczy z powrotem państwu na odsetki. No i można to zrobić na przykład na takie 12-letnie albo 6-letnie, te im dłuższe to więcej płacą. I zobaczmy tutaj szczegóły, o co chodzi. Że ten 2%, co tam jest w tej reklamie, na tym banerze, to mówi o tym, jakie będzie to oprocentowanie przez pierwszy rok. Tak? Czyli przez pierwszy rok faktycznie będzie to 2% i nie przegonimy tej inflacji, tak jak jeżeli ktoś rok temu w listopadzie kupił, to zapłacono mu 2% odsetek, a no, powinno to być, czyli na przykład kupił za 100 zł, bo taka jest ta cena, za którą się to kupuje. Można kupić sobie ich na przykład 5 na miesiąc, jeżeli otrzymują 500+, bo to jest ograniczone też z góry. Nie można kupić 1000 albo milionów jakichś. Jak ktoś ma więcej pieniędzy, może kupić dokładnie tyle, ile państwo mu wypłaciło, ale tylko w tych rodach, czyli w tych rodzinnych jest takie ograniczenie. Czyli na przykład jak otrzymują 500+, możemy sobie kupić w każdym miesiącu 500. No i załóżmy, ktoś by kupił ich, załóżmy ma 2 dzieci, kupił za 1000 zł w listopadzie zeszłego roku, po roku ma 102 zł, czyli 2%, a powinien mieć 107,70, żeby dogonić inflację, czyli pierwszy rok jest taki, że nie dogoni tej inflacji, ale później jest napisane, że w kolejnych rocznych okresach odsetkowych będzie 1,5% plus inflacja przy tych 12-letnich, czyli to będzie, tutaj tak jak napisałem, to był przykład, 1%, ale tak jak mówią nam w tych 12-letnich to będzie na przykład ta inflacja 7,7% plus 1,5%, czyli oprocentowanie będzie aż 9,2%. Czyli powiedziałbym, że to jest dobra propozycja, jak na to, że ryzyko jest małe, nie zerowe. Ono nie jest zerowe, tylko jest małe na to, no bo wydaje się, że Skarb Państwa jednak jest zazwyczaj wypłacalny i nam wypłaci. Czyli będzie nam co roku doliczał to oprocentowanie według tego wzoru, czyli ta część będzie stała plus inflacja przez 12 lat. Będzie tam jakby doliczał na tamtym koncie, gdzie to się prowadzi, a na koniec nam wypłaci odsetki plus te 1000 zł wpłacone tego kapitału. To tak to działa, tak? Że odsetki się doliczają, a na koniec w obligacjach jest zwracane za ostatni rok są odsetki i jeszcze ten kapitał wniesiony na początku. No więc ciężko znaleźć coś tak bardzo pewnego, które da takie oprocentowanie, ani właśnie lokaty nam tego nie dadzą. W akcjach nie mam żadnej pewności, co to będzie. Obligacje skarbowe często są niższe, chociaż mogą i mają to ryzyko tego bankructwa. Forex, kryptowaluty to w ogóle nie na te kwoty, nie na ten kapitał, który ma być bezpieczny. Tak? Czyli jest to jakiś sposób, żeby ochronić się przed tą inflacją. I teraz powiedziałem, że ryzyko nie jest zerowe, bo niby Skarb Państwa to jest najbezpieczniejszy, ale nie jest też zerowe to ryzyko, to też można stracić. Ale trzeba mieć to na uwadze, że nie wiadomo za 12 lat, kto będzie rządził i co zrobi z tymi poprzednimi obligacjami. No ale drugie, jaki mamy wybór? No można coś innego szukać, właśnie jakieś nieruchomości, no ale to nie spełni tych naszych kryteriów, że chcemy się ochronić przed inflacją i móc to szybko wypłacić. Też nie wiemy, czy w przeciągu tych 10 lat na tym na przykład jakiegoś nie stracimy, bo kupimy słabą nieruchomość. To nie jest takie po prostu trywialne. Czyli jeśli chodzi o ochronę jakichś zgromadzonych środków niedużych, do których chcemy mieć szybki dostęp, to jest to. Natomiast jeszcze pozostaje kwestia tej wypłaty. Co zrobić, żeby nie tracić na tej inflacji? Więc pierwszy pomysł wydaje się taki oczywisty. Iść po podwyżkę do szefa i powiedzieć dokładnie przy tych argumentów i tego wzoru. W zeszłym roku, od zeszłego roku, od listopada do listopada było inflacja 7,7%, podana przez GUS, czyli Główny Urząd Statystyczny, więc jak nie dostanę takiej podwyżki, to znaczy, że zarabiam mniej niż zarabiałem. Jak dostanę coś powyżej, to dostałem dopiero wtedy podwyżkę, a jak dostałem coś poniżej, to no nie dostałem podwyżki jeszcze tak naprawdę. Dostałem podwyżkę, którą inflacja mi w części zjadła, więc nie mam tej podwyżki. Więc od szefa trzeba wyprosić podwyżkę wyższą niż 7,7%. Drugi sposób, jeżeli szef nie chce dać tej podwyżki, czy nie chce, czy nie może, no bo może nie może, no bo ciężkie czasy, po prostu może nie mieć, mimo szczerych chęci, no to po prostu już poszukać tej pracy, gdzie zarobicie więcej o te 7,7%, żeby wyjść chociaż na to zero. No i oczywiście sobie zdaję sprawę, że poszukaj nowej pracy to świetna rada.
No ale to, no co zrobić można? No właśnie można to. Rozejrzeć się, czy nie dałoby się gdzieś znaleźć lepszej pracy. I to, co ja mogę zaproponować, jeżeli nie wiem, w jakiej branży pracujesz obecnie, ile tam zarabiasz, jakie masz możliwości, ja natomiast bym ci polecał branżę IT. Sam pracuję w tej branży od 17 lat i wiem po prostu, że tam się bardzo dobrze zarabia. Wiem, że tam nie ma bezrobocia, że są ogromne możliwości, jeśli chodzi o właśnie robienie kariery i też o te zarobki. Praca jest, może być bardzo ciekawa. W IT wytwarza się oprogramowanie. I wiem, że wiele osób myśli, ale przecież ja nie jestem programistą, to ja nie mogę pracować w IT. I tam jest tylko praca przecież dla tych, co skończyli Politechnikę i mają wykształcenie wyższe. No i ja od jakiegoś czasu staram się udowodnić, że wcale tak nie jest, że tylko dla tych, co mają to wyższe wykształcenie kierunkowe. Dlatego też nagrałem serię, która trwa ponad 5 godzin. Ona jest bezpłatnie dostępna na YouTubie. Jest około 30 lekcji, która opowiada o 14 stanowiskach, które można w IT pełnić. I tam jest co najmniej, wydaje mi się, 5 stanowisk nietechnicznych, które wcale nie wymagają programowania. Są też stanowiska techniczne, które wcale nie wymagają programowania. Więc zachęcam, żebyś sobie to obejrzał lub obejrzała i zastanowiła się, czy ty się tam nie nadajesz. Bo może się właśnie nadajesz i wcale, mimo że nie masz tych umiejętności technicznych, to po pierwsze, być może jesteś w stanie je nabyć. W tych materiałach jest dużo linków do darmowych materiałów na YouTubie, żebyś wiedział czy wiedziała, gdzie w ogóle zacząć. I możesz spróbować się tego programowania nauczyć. A programować można różne rzeczy, na przykład telefony, strony internetowe. Także po prostu spróbuj, czy to nie jest coś dla ciebie, bo świat w tym kierunku idzie. Coraz więcej ludzi będzie w IT, więc warto się według mnie zainteresować tym, a to naprawdę nie jest tylko praca dla geniuszy, którzy po prostu takich geeków, kujonów, dla normalnych ludzi. I tak jak mówiłem, też jest kilka stanowisk nietechnicznych, bo tam też są potrzebni humaniści, którzy, no właśnie, po to nagrałem te 5 godzin, żeby teraz nie mówić tu 5 godzin tego samego. Zachęcam, link w opisie. I pierwsza godzina to jest około 17 lekcji, to jest 1 godzina podzielona na 17 lekcji, które opowiadają o tych 14 stanowiskach bardzo krótko, czasem tylko minutę, czasem 3 minuty, żeby w ogóle zrozumieć, jak wytwarza się oprogramowanie i z jakich osób składa się taki zespół. I wtedy, jak już mniej więcej wiesz, gdzie ty byś mógł być, tak jak posłuchasz sobie, co by cię tam mogło zainteresować, to potem możesz wybrać z tych kolejnych lekcji takie dłuższe już tematy, żebyś się szczegółowo dowiedzieć, co byś tam musiał umieć i gdzie się w ogóle uczyć. I właśnie ja jestem fanem tego, żeby spróbować pewnych rzeczy za darmo najpierw i wtedy w trakcie uczenia się sam w ogóle zobaczysz, czy to jakkolwiek cię interesuje, a później możesz spróbować podjąć jakąś pracę, a później jak już masz tą pracę i chcesz się poczuć pewniej i lepiej wykształcić, to wtedy można tak iść na te drogie kursy. No ale to ja uważam, że da się wejść do IT w taki sposób. Także do tego bym cię zachęcał, bo tam właśnie wynagrodzenia są bardzo dobre i to możesz zniwelować te wszystkie tutaj rzeczy, o których mówiłem, że nie dość, że przegonisz tą inflację, to będziesz miał z czego w ogóle odkładać. Poduszkę bardzo szybko sobie zbudujesz wtedy bezpieczeństwa i możesz gdzieś tam zacząć odkładać na te obligacje skarbowe i będziesz miał też nadwyżki, żeby oszczędzić sobie na emeryturę i wtedy możesz się dowiadywać, a jak to zainwestować jakoś lepiej, może właśnie w nieruchomości albo inne rzeczy. A jeśli uważasz, że to, co powiedziałem, jest wartościowe, to daj łapkę w górę, zasubskrybuj ten kanał. I tak jak obiecałem w nagraniu, w którym obliczaliśmy wysokość nowej raty, wkrótce pojawi się 5 nagrań, w których opowiem, jakby można ratę obniżyć. Więc jeśli ten problem cię dotyczy, to zasubskrybuj tym bardziej, żebyś się dowiedział, że już jest ta informacja. Do usłyszenia. Cześć.